Witajcie widzowie. Ja już po kolacji. No i dzisiaj wybrałem się na taką małą wyprawę. Taki można powiedzieć otwarcie sezonu wyprawowego. Stwierdziłem, że pojadę Rzeżotem, gruzem, Peugeotem nad morze. Albo już raz już wybierałem się właśnie. Raz już odbyłem taką trasę, ale właśnie Rometem Aspre, gravelem. I trasę wytyczyłem w Google, co tak słabo się dla mnie skończyło. Musiałem skakać po jakichś tam rowach melioracyjnych. Tym razem trasę wytyczyłem w komucie. No i sam jestem ciekaw, co ten komut tam wymyśli. Akurat mam fajny dystans nad morze z Mazur Zachodnich. Chcę przejechać przez przekop Mierzei. No i tam gdzieś będę szukał miejsca na biwak. Także mam tam 150 km. Aktualnie zrobiłem 40. No i co? I sobie siedzę po kolacji. I teraz kontempluję o niczym, patrząc w ognisko. Najlepszy reset głowy. Temperatura w nocy będzie w okolicach -5. Także do zobaczenia jutro. Dzisiaj czekam, jest 120 km. 110-120 gdzieś. Już teraz wiem, że muszę uszyć coś na ten przedni bagażnik. Bo na wertepach mi tam wszystko lata i... No i po prostu się boję, że coś mi tam z tego bagażnika wypadnie. Mam to spięte 3 ekspanderami. No ale jakoś tak... Bardziej komfortowo bym się czuł, jakby to było w jakiejś torbie. Jazda nad morzem zawsze jest taka, nie wiem, ekscytująca. I to jest w ogóle fajny cel, bo jak już dojedziesz do tego morza, to już dalej się nie da jechać. Choćbyś chciał. Oczywiście na wprost, no bo można pojechać na zachód bądź na wschód. Ale najpierw do tego morza trzeba dojechać. Ja dokończam zestaw śniadaniowy. No i powoli się zbieram, bo dochodzi 8. A mamy towarzystwo. Dobry. Dobry. Pierwszy raz miałem takie spotkanie w lesie w mojej tam 5 czy 6-letniej karierze biwakowej. Ale to jest właśnie też rozbijanie się po ciemku, bo
Totalnie nie byłem świadomy, że dosłownie 20 metrów dalej również biegnie droga. Myślałem, że jestem gdzieś w środku lasu. No i w sumie nie wiem, kto to był ten pan. Czy to był strażnik leśny, czy po prostu myśliwy, który właśnie chciał mnie ostrzec o niebezpieczeństwach czyhających o tej porze właśnie w lesie, bo jest sezon łowiecki. Tym bardziej, że w nocy nad ranem słyszałem strzały właśnie. Strzał jeden, który mnie obudził. No, pan potwierdził właśnie o tym strzale, to chyba nie wiem, może właśnie to ten pan nawet strzelał. Pan wyraził podziw odnośnie mojego nocowania w lesie, ale i również ostrzegł, że no myśliwi o tej porze w lesie nie spodziewają się zupełnie nikogo. Także trzeba być czujnym. Także pamiętajcie, nie wilki, niedźwiedzie, jelenie, łosie, tylko myśliwi. No i dzień drugi wyprawy weekendowej. Jadę nad morze Rzeszotem. Wczoraj coś trochę sobie piszczał, nie wiem, coś jakby w suporcie takie przypedałowanie, takie delikatne piski. Nie wiem, dzisiaj tego nie ma. Że no właśnie chcę zobaczyć, jak na takiej długodystansowej trasie ten rower się sprawdzi, co tam wyjdzie, co jeszcze ewentualnie poprawić w nim. No jak widzieliście na samym początku, cantilever, linka się poluźniła, odkręciła. No i to na razie tyle. A tak wrażenia z jazdy są bardzo, bardzo dobre. To trzeba przeżyć samemu. Takie stalowe ramy retro szosowo-crossowe. Czy ten akurat ten rower to był trekking, prawdę mówiąc. Dobra, koniec tego gadania, jedziemy dalej. Śmieci biwakowe i można ruszać dalej. W tamtą drogę skręcał Coffee Boczek Raid, a ja lecę prosto. Nie no, chyba lepiej chodnikiem. O. Zawalony wiadukt kolejowy. Podjadę tam. To zawsze pędzę na załamanie karku. Zawsze omijam takie różne ciekawe rzeczy.
zapewne nad moją głową był wiadukt kolejowy, którego już nie ma. Jednak mogłem jechać dalej. Znak stopu był. Przed chwilą zjeżdżałem z tej górki, ale miałem skręcić w tamtą drogę. Nie wiem, czy ją widzicie, jest na dole. Nie wiem, czy tu zejdę. O, chyba jest zejście. Trochę strome. No ale dobra, próbujemy. Wow. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Lepiej rower bokiem ustawić. No nie spodziewałem się, że tu jest tak stromo. Jaka malownicza droga pomiędzy polami w zimowym płaszczu. Ale do tego jeszcze słonko wyszło, już czuć, że się troszkę cieplej robi, ale nie jakoś przesadnie. Czasami jeszcze wiatr przypomni o mrozie. Chyba to już się zaczyna ta bardziej przygodowa wersja trasy. Muszę być na tym mega ostrożny, bo jest zbity śnieg, czytaj lód. No i tak trochę się ślizgam. Żebym za chwilę się tu nie wyglebił, bo mi się wszystkie klocki rozsypią. Z żeżota. Ale słońce już zaczyna tak dosyć mocno prażyć. No, temperatura jest powyżej minimalnie może zera albo 0. Ale zaczyna mi się ciepło robić. O, wow. Tymczasem jestem na Antarktydzie.
Teraz pytanie, czy droga, którą jadę, jest ślepa? Bo widzę przed sobą gospodarstwo. No już nieraz miałem, że za takim gospodarstwem droga była zaorana, bądź no nie było drogi po prostu. Ciekawe. Ja chyba jadę wszystko do posesji, ale albo i nie. W lewo asfalt, w prawo asfalt, a ja jadę dalej polami. Chyba za szybko jadę po tym lodzie, ale nie chcę tu stracić na tych odcinkach terenowych. Jedynie się wyglebię. A dobijam już 50 km. Jeszcze tylko 50 czy tam 60, w sumie nie wiem teraz. Nie obchodzi mnie to. Po prostu jadę przed siebie. Jak będzie morze, no to już dalej nie pojadę. Iha! Chyba trochę za szybko jadę. Jeszcze raz mi koło odjechało. Ale dosyć równa jest ta polna. Nie wiem, w ogóle droga mi się wydaje płaska, ale cały czas jakbym jechał z górki. Chyba dojeżdżam do cywilizacji już. W sumie pierwszy taki pit stop, że się zatrzymuję. Cały czas jadę. Jestem tylko ciekaw, czy uda mi się dojechać nad morze jeszcze za dnia. A jak będę tu siedział zbyt długo i wcinał te sezamki, to pewnie nie. Przed chwilą fajną interakcję miałem z kolarzem, ale mijaliśmy się tylko i on tylko tak podniósł rękę do góry i nie jestem sam w tą pogodę na rowerze. No, ale nie zdążyłem tego chwycić. No. Że póki co wartepy się skończyły. Jadę teraz asfaltami różnej jakości. No i nic, jedzie się przyjemnie. Ogólnie jestem teraz na jakiejś ścieżce rowerowej, ale ogólnie też jestem w okolicach właśnie tej ścieżki kanału elbląskiego. Pewnie coś tam będę przecinał. Nic mi to nie mówi, ale jestem na szlaku R1.
chwilą była tabliczka. Myślałem, że jedzie ze mną na czołówę. Już mogę stwierdzić, że Elbląg blisko, bo jestem na terenach płaskich jak stół, poprzecinanie licznymi kanałami wodnymi. Mam déjà vu. A tam jest moja droga. Zobaczymy, może tam bokiem da się przejść. Już się bałem, że będę musiał skakać przez rowy melioracyjne. Na szczęście udało się przedostać, jestem na mojej drodze. Wjeżdżam do Nowego Dworu Gdańskiego.
Jakaś wąskotorowa kolejka. Wygląda na czynną. Nowa podsypka. Chyba. No, to jest trochę niebezpiecznie. Wow. Obszar żerowania bobrów. A po tym śniegu takim rozpuszczającym się to słabo się jedzie. Rzuca na wszystkie strony. Już chyba bardziej wolę zmarznięty. Ale się beznadziejnie jedzie. Jest cienka taka warstwa ubitego śniegu, która się po prostu odmraża i się tak zapada, mi mierz rzuca z lewej na prawą. Przez co jadę, kurde, 8 na godzinę. Już nie mówiąc, że się podwójnie męczę przez to. Dobra. Czyżby koniec? No masakralnie mnie wypompowało te 5 km przy tym kanale, po tym śniegu. Bardzo fajny przystaneczek. Bardzo zadbany. Znaczy zadbany, czysty. Mógł się nawet tu zdrzemnąć, powiem wam. Nawet się rozbić. Może.
się okazuje, że dołożyłem sobie kilometrów. Zamiast polecieć prosto, to ja robię takie coś. Nie wiem, zagapiłem się, zamyśliłem się. A że wyciszyłem łachu, żeby tam, żeby nie hałasował po prostu, żeby była cisza, no to zanim się zorientowałem, to już to jest chyba trochę za późno, żeby się wracać. Także zrobię sobie tą moją odwróconą literkę C i gdzieś tam mam około 20 km na moje miejsce. Miałbym tam pewnie z 10. No dobra. No nic, teraz trzeba kręcić, bo gdzieś zostało mi z 1,5 godziny do zachodu słońca. Sztutowo. To był rok temu czy 2 lata temu? Może 2 lata temu. Nie no, 2 lata. Właśnie w Sztutowie spałem na plaży. Oj, chyba kojarzę właśnie ten mostek. No, tylko że jechałem tutaj w kompletnej ciemnicy. A ja jadę kawałek dalej. W trochę inne miejsce, bardziej odludne. No, wjechałem właśnie na Mierzeję Wiślaną. I chyba odbiję tu ścieżkę, jadę asfaltem. No to nie ma sensu. Jadę o połowę wolniej. Przy takich warunkach to przepraszam asfalt. Szukam sklepu spożywczego, bo praktycznie nie mam nic do jedzenia. Wodę wypiłem. No i moim fuksem jest tam akurat na wysokości sklepu spożywczego, który jest dosłownie za moimi plecami. A dalej nie byłoby już nic. Znaczy za przekopem, tam gdzieś, gdzie chce się rozbić, to nie byłoby żadnego sklepu. Czyli jedziemy kupić jakiś prowiant na biwaki. No i jedziemy na miejsce docelowe. Czyżbym miał głodować? Szału to tym w sklepie nie było. No i ceny jakieś w ogóle z kosmosu. Także kupiłem tylko podstawowe podstawy. W sumie 2 bułki, 2 kiełbasy i wodę. Mam jeszcze zupkę chińską, mi się przypomniało. Zjem ją rano. Takie będzie menu. Dobra, łachu mi krzyczy, żeby skręcić gdzieś tu w lewo. Dobrze, że go wyciszyłem. No i z jednej strony nie chcę jechać tutaj tak z samochodami, ale z drugiej strony no jest już późno. Jest już późno, a nie chcę tracić czasu na tych ścieżkach. Tu coś
wygląda mało wiele. Albo i nie. W linii prostej 500 metrów jest morze. Może jak się dobrze przysłucham, to je usłyszę. Słyszę dzięcioła, samochody. Coś tam szumi, ale nie wiem, czy to może. Dobra, widzę fajny znak. R10. Już niebawem będę u mojego celu. Dojeżdżam do przekopu. Jeżeli Lisu! Gdzie idziesz? Lisu! Lisek! O, to jest ten oswojony. To są te oswojone lisy z Gdańska. Szkoda, że jeszcze dzików nie ma. Dobra. Napodziwiali się, to możemy jechać. Ale powiem wam, o Jezu, powiem wam, że robi wrażenie. Sporo piachu musieli tu przerzucić. Się nie wyglebić. R10 w lewo. Idziemy szukać miejsca biwakowego. Wyznaję zasadę, że pierwsze wrażenie najlepsze. Tylko co ja bym chciał? Ja bym chciał na jakiejś górce się rozbić z widokiem na morze. Nie wiem, czy to widzicie. Powoli wyciągam kamerę. Możecie biec, nagrałem was. No możecie biec już. Halo. No dalej się patrzą. Zaciekawiły się. No dobra. Szukamy miejsca. Ja to już chyba mówiłem. O! Kurde, ale rzuca.
Po lewej mamy morze. Trochę zasłonięte przez te sosny. Wow! Udało się. Peugeot podołał. W ogóle tak sobie uświadomiłem, że pierwszy raz jestem nad morzem, gdzie leży śnieg. W sensie zimą. Podejdę do morza, zróbmy zaślubiny Peugeota z morzem. I idziemy szukać miejsca. Myślę, że to będzie gdzieś tam. Znajdę jeszcze córce parę muszelek. Na pewno się ucieszy. Jakoś dużo fajnych okazów. A nikt normalny zimą nie zbiera muszel nad morzem. Troszkę żywicy sobie zbieram. Będę palił małe ognisko, bo chcę tylko sobie kiełbaski zrobić. Sobota. Biwak już rozbity. Ognisko rozpaliłem od żywicy. I od takich właśnie suchych patyczków. Troszkę z oporami, no bo żywica potrzebuje dużo energii, żeby się rozpalić, ale jak już się rozpali, no to już nic jej nie zatrzyma. Tu palę tak troszkę skrycie to ognisko, tak żeby ten płomień był taki dość mały, żeby nie zdradzał mojej pozycji. Raz tu trochę spanikowałem i przyduszałem to ognisko, bo samochód jeździł, nie wiem o co chodzi.
Jakby na plaży wjechał. Nie wiem, czy to były jakieś służby, czy ktoś tam prywatna osoba. Także robię sobie kolację. W zasadzie taką samą jak wczoraj. Prościej się chyba nie da. Kiełbasa i bułka. A jak sprawował się Peugeot? Cykanie ustało. Z suportu tak sobie tam coś piszczało. Nie wiem, może musiał się dosmarować. Może dostało to wody i tam coś się, nie wiem. No i ten cantilever się odkręcił, no a tak to... Muszę jeszcze dostroić przerzutki, bo tak na szybko tam robiłem. Koło komina tam praktycznie nic nie wyszło, ale teraz tam musiałem podkręcić baryłkę parę razy. I to by było na tyle. Koła 28 cali robią robotę. Naprawdę ten rower, jak już nabierze prędkości, to jest naprawdę fajnie się nim jedzie. Przyciąłem sobie śpiwór i puch wylatuje. Ajajaj. Mocno wieje, jak słyszycie. Budzik ustawiam na 5:30. Nie wiem, czemu w moich założeniach było, że chciałem ogólnie jechać do Gdańska na pociąg. Się okazało, że o wiele krócej jest do Elbląga przecież. Także jadę do Elbląga na pociąg. Teraz zobaczymy, czy mi się uda na ten wcześniejszy. Dobrze by było. No dobra, lecę spać. Dobranoc. Ciężko jest wyjść z namiotu normalnie na ten wiatr. Nie wiem, ile jest na minusie, ale tam pewnie jest -2. Coś koło tego. W sumie woda nie zamarzła. To może było 0. Ale jest taki nieprzyjemny wiatr. W końcu jestem nad morzem. A nad morzem to wieje ciągle. Że wypiję kawę, myślę, że ona zmotywuje mnie do podjęcia działań, żeby zwinąć ten obóz.
No i co? I jadę do Elmlonga. A, nie ma tak kawa nad morzem, którego nawet nie widzę. Ale czasami słyszę, jak się fale przerzucają. W ogóle ta plaża tutaj jest strasznie długa.